freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiałem sobie o nowych dowódcach łuczników, głównie o nowym dowódcy, bo już pierwszego dowódcę przelecieliśmy, jeżeli o garnizon. Teraz tam wjeżdża nowy dowódca, można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o łuki. I to jest dowódca, który no będzie open field z tego, co wynika ze statystyk. Dowódca, który będzie chyba lekarzem, więc nie wiem, czy ginekologiem, czy pediatrą, nie wiem. Powiem wam szczerze, ja jestem mega zaskoczony, bo nastawiałem się troszeczkę na tego nowego dowódcę. Mówię, może coś się tam połączy, może coś będzie fajnego. Niektórzy mówią, ten nowy dowódca może będzie dobry z Budiką. No dobra, no ale to jest single target, nie? Więc chyba dalej Budika z Ashurem albo YSG z muzeum będzie lepsza. No ale nie wiem, jak to nazywam. Mighty Hills, czyli coś, co jest można powiedzieć nie nowego, bo tam chyba przy inżynierii jest chyba jeden dowódca, który ma właśnie leczenie, jak dobrze pamiętam, Mighty Hills. Zaraz zobaczymy, bo powiem wam szczerze, że nie pamiętam. To był chyba ten super Gaia Madach. No i on coś tam, wiem, że miał coś chyba z leczeniem. Lekko ranni. Aha, to było coś tego typu. Mighty Hills jeszcze, bo to jest pierwszy ten. Nie, to chyba tutaj nic nie ma takiego jeszcze powiązanego z tym, więc no to chociaż tyle. Bo już myślałem, że wiecie, że to jest to już jest temat taki, gdzie już był oklepany. No ale ze wszystkich tych statystyk, powiem wam szczerze, ciężko mi opowiadać o takich dowódcach, którzy nie wiecie, jakie mają statystyki. Dochodzą nowe skille. I znowu jest kwestia true damage, czyli to, co mają to, co miał dowódca z garnizonu. Jest dodatkowy ten Healing. Ja ogólnie powiem wam szczerze, jak przeglądam te talenty, zaraz zobaczycie kolejny talent. A jak przeglądam te talenty, to mi się zdaje, że oni wypuszczają dowódcę open field, który będzie wsparciem dla tego z garnizonu, nie? Ja mam takie przeczucie, nie? Dla mnie to jest centralnie taka opcja, że dostajecie nowego garnizon, dowódcę bardzo dobrego, ale chcecie, żeby był super, dokładamy wam gościa, który jest rzekomo do open field single target, więc no, ja to tak widzę, bo popatrzę na same statystyki, znaczy na same talenty. Healing Strength, True Damage, nie wiadomo, nie mamy tu jeszcze wartości oczywiście na danej. Drugi skill to jest samo to, że mamy ileś tam procentów PZ-a, tak mi się zdaje, że to jest health, to będzie PZ, tak, to będzie oczywiście PZ i będziemy mieli speed. Nie wiem, czy przy pierwszym garnizonie też tak nie było. Trzeci skill to jest kolejny, gdzie używamy active skilla, czyli Mighty Health. Tutaj też chyba 3 jakby Alliance and Friendly Tropes też będą jakby podleczane, tak rozumuję to z skill Countdown Time, więc trzeci skill to też wprowadza normal damage, to w ogóle to już jest dla mnie też bardzo dziwne. Czwarty skill Lost Attack, Take Last Damage, też kolejna kwestia Mighty Heal'a. Ciężko, powiem wam, że naprawdę, ja wam nie wiem, jak mam przedstawić dobrze mam te skille, bo pierwszy raz to jest taka kropka, gdzie Lilith wypuściło coś, co ciężko opisać w ogóle, czy do czegoś to nadaje, nie? No dobra, powiedzmy, będzie dowódca, będą fajne, bo ja stwierdziłem tak, dobra, wypuszczają dowódcę nowego po open, i na przykład on będzie dobry z jakimś tam, nie wiem, powiedzmy z Deliangiem, będzie bił i będzie się leczył, no i będzie w ogóle OP, nie? No ale statystyki, to pytanie, jakie będą statystyki, bo jeżeli oni nie dadzą takich dobrych statystyk, to ten dowódca, tak jak niektórzy już piszą po różnych forach z łucznikami, po różnych tych, kurde, z 1.0.93 w Facebookach, że fajnie wyszedł, że fajnie, że wchodzi dowódca, którego będę musiał skipnąć. Bo jednak nie będzie warty, nie? Ekspertyza, no okej, pod defa, no this more normal damage. No naprawdę, ja uważam, jak tu tak przeglądam, tu masz też kwestię takiego counter ataku, ogólnie to, co tam było też, że true damage rozwinięcie. Ogólnie mi się zdaje, że to jest dowódca, który będzie
przychodził typowo pod nowego dowódcę garnizon łuków, nie? To jest po prostu, oni jakby wypuścili, kurde, nie wiem, ze statystyki, tak naprawdę to wygląda ze statystyk, wypuszczamy wam supporta, żebyście mieli bardzo mocny garnizon, nie? Pod łuki. No, ja to tak ja na razie, dopóki nie mamy statystyk tego dowódcy, drugiego łuków, to po prostu ja uważam, że oni wypuszczają supporta, który będzie pomagał garnizonowi i tyle, nie? To naprawdę tak wygląda. Tu jest ciężko coś wam tak opowiedzieć na temat skilli, które dopiero wchodzą, bo Mighty Kill czy True Damage dopiero będzie. I jak to będzie się wszystko zachowywać, to wiadomo, wykażą testy. Niektórzy stwierdzą, dobra, poczekajcie na testy, jak wyjdą jeszcze te, pokażą statystyki dowódców, może rzeczywiście to będzie grywalne. Może tak będzie. Może tak będzie, bo okaże się, że leczenie jako drugi dowódca, czy jako pierwszy nawet nagle będzie OP i nagle ludzie na przykład, nie wiem, będą latać totalnie innymi czy z innymi, jakby to powiedzieć, marszami, nie wiem, już miałem taką teorię, czytałem, która mnie w sumie tak zaczęła zastanawiać, bo to nie była głupia teoria, ale jeżeli on będzie miał dobre statystyki na single target i będzie się dość mocno trzymał ze względu na leczenie i ten True Damage też będzie robił swoje i powiedzmy, wrzucacie tego nowego dowódcę jako pierwszego i na plecy wrzucacie Hermana i Zedelianga wrzucacie z YSG. Jeżeli to by miało, i tam on chyba tam było, że on tam chyba 3 pobliskie targety chyba leczy, może tak, mogłem coś się pomylić, ale jeżeli tak jest, no to w tym momencie macie dowódcę, którego będzie można fajnie sparować, jeżeli będzie oczywiście wytrzymały jako pierwszy, ale gdzie naprawdę łuki mają znowu fajne open. Powiedzmy, jeżeli by tak to wyglądało. Oczywiście wszystko zależy od statystyki, od tego, jak to wszystko ten Health Strength, czy Mighty Heal, True Damage, jak to wszystko będzie się, wiecie, współgrało, nie? Bo Scypio młodszy, myślałem, że to będzie miazga, nie? Że gość będzie wgniatał. No nie wgniata aż tak bardzo, nie? Scypiona puszczali głównie z Liu lub też z Williamem i nie odczuwałem tego bardzo. Ja już prędzej powiem wam, że widziałem, jak William w rally ciśnie bardzo mocno, chociaż te raporty nie były super. 1.568 jak testowali to na przełęczy. Ale no ten, na przykład Scypion nowy no nie powalił, nie? Zresztą niektórych William Wallace też nie powalił, bo stwierdzili, że okej, ale gramy Liu Alex albo tam ze Scipio Prime, ale Liu, nie? I też ten, więc zaczyna coraz bardziej wychodzić na to, że Lilith po tym, jak wyszła kwestia tego kawalerii, że wyglądała bardzo średnio, no to dochodzi nam piechota, dochodzą nam łuki, które mogą wyglądać tak samo średnio, czyli zaczynają się powielać te plotki, że oni po tych bardzo dobrych dowódcach to wypuszczali, nagle chcą troszeczkę to przystopować. Tylko chcą to przystopować w jakiś inny sposób. No i tym myślę, z nowym sposobem byłyby właśnie kwestie nowych opcji typu Heal Strength, True Damage, Smite Damage, no to już mieliśmy wcześniej, ale po prostu, że to będą jakieś nowe, wiecie, opcje uderzeń, leczeń, no, coś nowego, ale dowódca nie będzie nagle robił game changeru, jeżeli chodzi o metę całą, nie? Więc ja to tak widzę, jeżeli chodzi o tego nowego dowódcę. Dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie, bo nie będę ukrywał, dla mnie ten nowy dowódca jest naprawdę no jest dziwnym podejściem teraz Lilith. Tym bardziej, że no garnizon, wiadomo, łuki poczuwały, bo Dido już dawno z Deliangiem jest mało grywalna. Tym bardziej no inni są mocniejsi dowódcy. Ten pierwszy dowódca nie wyglądał tak tragicznie, wszystko zależy od jego tam też statystyk, jeżeli chodzi o garnizon. Drugi dowódca, naprawdę, mi się zdaje, że to wygląda jak support tego pierwszego dowódcy pod garnizon. I to wszystko będzie w to szło. I też tam będzie, jeżeli to będzie się jakby połączyło z tym leczeniem, no to też tam pewnie będzie zmiana formacji, też ludzie będą grać innymi formacjami. Bardziej właśnie z tych stricte pod leczenie, bo nie wiem, czy wiecie, no, czy pamiętacie, przecież niedawno wyszły formacje nowe. Znaczy nowe, niedawno. Jeszcze jakiś czas temu wychodziły te dwie formacje i tutaj mieliście tą chyba tak, kręgu wartości rzeczy otrzymanego przez oddział użytkownika zwiększona o 5%. Więc o formacji Delcie to chyba oddzielny film nagramy, bo będzie trzeba zdementować niektóre kwestie
kawalerii i łuczników. Ale to zrobimy w oddzielnym odcinku, mam nadzieję, jak tylko znajdzie się troszeczkę więcej czasu. A na tą chwilę tyle ode mnie. Ja oczywiście jestem bardzo sceptyczny co do tego nowego dowódcy. Powiem wam, że Eleonora wyglądała lepiej. Tak jest moje zdanie niż ten nowy drugi dowódca. A wiecie, że na Eleonorze troszeczkę się przejechałem we filmikach. Więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki wielkie, że wspieracie kanał, subujecie, lajkujecie. Pchamy to przez cały czas razem. Do zobaczenia. Hejo.